Witam. Dzisiaj pióro powstałe ze zderzenia Japonii ze Szwajcarią. Dzięki uprzejmości PBS Connect Polska mogę zaprezentować właśnie to zderzenie japońskiej wyobraźni z szwajcarską precyzją. To pióro z serii Varius i poświęcone jest i powstało w współpracy z Kengo Kuma, japońskim architektem. Tutaj w pudełku z piórem mamy właśnie broszurę wyjaśniającą to wszystko, między innymi to, że pióro powstało na bazie i architektury Kengo Kumy i tradycyjnej japońskiej zabawki Hidori, która z drewna, posługując się takimi klockami, buduje się różne rzeczy. No ale to jest margines. Zobaczmy teraz tu pudełeczko. Tutaj mamy właśnie autograf Kengo Kumy. Tak wygląda, z drewna zrobione. Bardzo oczywiście to wszystko ładnie się prezentuje. Tutaj mamy taką gąbkę zabezpieczającą, którą wyjmuję. Oczywiście w środku nazwa firmy, pióro. Do tego wrócę później. Na razie zobaczmy jeszcze, co mamy w tym pudełku. Mamy taki tutaj padzik, na którym możemy położyć jedno lub dwa przedmioty do pisania. W środku mamy jeszcze troszkę gadżetów dodatkowych, 2 naboje, tłoczek, plus tutaj taką mini dokumentację związaną z produktami tej firmy. No i tutaj jest certyfikat, że to jest pióro limitowane 1000 sztuk. Mała broszurka, w której w zasadzie taka tradycyjna informacja o tym, jakie firma produkuje rzeczy, jak się nimi posługiwać. To już wszystko wcześniej wiemy. Czas więc przyjrzeć się samemu pióru. No to one. Mamy tutaj metal zderzony z drewnem. Konkretnie to pióro z cyprysu jest wykonana, ta część korpusu. Natomiast skówka z metalu. Tak to wygląda. Jest oczywiście w kształcie przekroju ołówka. Bardzo gładko chodzi klips. Tutaj mamy fragmenty na wysoki połysk, fragmenty matowe, no i numer, że 1 z 1000 mamy tych egzemplarzy piór. Natomiast na górze logo firmy nowe, nie czerwone tym razem, tylko białe. No i tu ta struktura właśnie korpusu, która nawiązuje i do Hidori, i do architektury, która z kolei też nawiązuje do Hidori, architektura Kengo Kumy. No i mamy sekcję metalową z gwintem i 18-karatową stalówkę złotą, plastikowy spływak. Mamy więc w takim jasnym kolorze pióro, odkręcaną skówkę. Dość długa sekcja, więc tutaj nie ma potrzeby trzymać w tym miejscu, gdzie sekcja łączy się z korpusem, chociaż można trzymać i tutaj tak wysoko. Pióro bez skówki jest bardzo dobrze zbalansowane, natomiast można tutaj założyć skówkę. Jest nawet specjalnie do tego tam taki pierścień założony. Natomiast proszę zobaczyć, no zachwiana jest, że tak powiem, równowaga i ta skówka bardzo przeciąża ku tyłowi to pióro. Pokazywałem już wcześniej, że do kupienia jest razem z nabojami i konwerterem, a tutaj mamy nabój karandasz w kolorze Idyllic Blue, idyliczny błękit. No i zobaczymy, jak on będzie wyglądał na papierze. Natomiast tak wygląda pióro na pierwszy rzut oka. Wymiarowo jak zwykle porównuję z parkerowskim duofoldem, sonetem, Lamy Safari i pelikanem 140. Widać, że to jest długie pióro, choć na pierwszy rzut oka wcale się takie nie wydaje. Ma 13 cm długości, 8 mm założoną skówką, natomiast po zdjęciu skówki mamy równo 13 cm. Czas jeszcze tu pomierzyć średnicę. 8 mm w tym najcieńszym miejscu sekcji, 9 w trochę grubszym, a najszerszym miejscu korpusu mamy 11 mm. Waży pióro 38 gramów w całości.
A jeszcze tutaj zobaczmy, ile waży sama skówka. No, ona waży 18 gramów. No i tak właśnie wygląda Idyllic Blue, atrament Karandasza na papierze Midori. Jest to stalówka grubości M, chociaż nie jest to jakaś specjalnie gruba MK. Z tego co widzę, pisze się nią, przynajmniej mnie, bez dociśnięcia, tak jak zwykłą F-ką. Jak widać, po dociśnięciu troszkę linię daje się pogrubić, nawet dość znacznie, także można troszkę różnicować krój pisma. Nawet to, próbuję tutaj teraz mocniej docisnąć, nawet to jest nie taka twarda stalówka, jak myślałem. Daje się tutaj różne efekty nią uzyskać. Bez nacisku przepływ atramentu jest bezproblemowy, nic tutaj nie przerywa. Tak więc wygląda próbka pisma tego atramentu. I jeszcze biorąc go tutaj tak z bliska i pod światło, widać, że ten atrament troszkę cieniuje tu takimi złotymi jakby elementami. Także jeszcze tutaj ciekawostka się okazała przy zbliżeniu i pod innym kątem. Atrament prezentuje się dość ciekawie. Pióro na pewno nie należy do tanich, zwłaszcza że jest to limitowana seria i ze względu na opakowanie, i ze względu na firmę nie należy się spodziewać niskiej ceny, a tak jak mówię, mamy 1000 sztuk tylko tego modelu. Mnie się podoba, chociaż ja mam to pióro tylko wypożyczone, cieszę się, że mogłem nim popisać. Natomiast jeśli kogoś nie stać na Kengokume, to polecam tutaj inny produkt firmy Caran-d'Ache. To model 849. Widać, że mniej więcej tak samej wielkości. Bardzo podobny wygląd, chociaż oczywiście to nie to pióro, nie ta klasa wykonania. Chociaż pisze się nim bardzo dobrze, użytkowałem je kiedyś przez dłuższy czas i również mogę je polecić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.